Cześć, witam w kolejnym odcinku serii o modelach w skali 1:24. Dzisiaj zajmiemy się modelami samochodów rajdowych bardzo zasłużonego WRC producenta, jakim jest Mitsubishi. Na pierwszy ogień model bardzo wyjątkowy z wielu powodów. Mitsubishi Lancer 1600 GSR. Model sprzedawany przez japoński oddział wydawnictwa Hachette. Model, który jest częścią serii ukazującej się w Japonii od sierpnia 2016 roku kolekcji, która jest tam nazwana kolekcją słynnych japońskich samochodów. Wyjątkowy jest też dlatego, że jest to pierwszy model, jaki prezentuje, który ma otwierane drzwi, co za chwilę zobaczycie na zdjęciach. Samochód jest w barwach załogi Andrew Cowan, John Bryson z rajdu The Sun Total Oil Southern Cross International Rally z 1973 roku. I pewnie większość osób pomyśli teraz, co to za rajd, co to za załoga i czy nie można było tego modelu wyprodukować na przykład w barwach z rajdu Safari, który dwukrotnie ten samochód wygrywał jako rundę WRC. Nic bardziej mylnego. Większość osób mieszkających w Europie kompletnie nie kojarzy tej imprezy, ale to wcale nie znaczy, że był to rajd mało znaczący, bo dla kontynentu australijskiego i dla Azji Południowo-Wschodniej Southern Cross International Rally to impreza, której popularność i znaczenie w latach 60. i 70. XX wieku można porównać do takich rajdów jak Monte Carlo czy rajd Finlandii w Europie. Impreza ta miała ogromne znaczenie dla producentów samochodów z Azji i z Australii, więc zawsze miała dobrą obsadę i duże zainteresowanie ze strony teamów fabrycznych. Zawsze też była to impreza bardzo trudna, z bardzo dużą ilością kilometrów do pokonania i procent dojeżdżających załóg do mety był mniej więcej taki sam jak na rajdach afrykańskich. Co ciekawe, w 1968 roku w tym rajdzie wprowadzono podział na odcinki specjalne i odcinki dojazdowe, bardzo podobny do tego, który obowiązuje w rajdach do dzisiaj. Można więc powiedzieć, że rajd, o którym w Europie mało kto słyszał, jest tak naprawdę jednym z protoplastów idei, która z powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jak widzicie, nie ma żadnego przypadku w wyborze rajdu i załogi, bo dla japońskiego wydawcy ten rajd w latach 70. był ważniejszy niż dopiero raczkujące w 1973 roku WRC. Myślę, że 1973 rok też nie bez przyczyny został wybrany, bo według danych historycznych, do których udało mi się dotrzeć, była to jedna z najtrudniejszych edycji tego rajdu. Potężne ulewy deszczu, wszędobylskie błoto i ponad 1800 km odcinków specjalnych spowodowało, że do mety dotarło zaledwie 38 załóg z 72, które wystartowały. Kierowca oczywiście też nieprzypadkowy, bo Andrew Cowan to fabryczny kierowca Mitsubishi, który ten rajd wygrał 6 razy, w tym 5 razy z rzędu. Zaliczył też wiele startów w ERC i w WRC, osiągając bardzo przyzwoite wyniki. Ciekawostka. W 1975 roku Andrew Cowan w Mistrzostwach Europy zaliczył pojedynczy start polskim Fiatem 125P 1600. Samochód Mitsubishi Lancer 1600 GSR to dosyć prosta konstrukcja. Grupy drugiej czasami startował w grupie czwartej, zależy w jakim okresie te starty się odbywały i jak lokalne przepisy go umieszczały. Konstrukcja bardzo podobna do innych samochodów z lat 70., czyli umieszczony z przodu silnik rzędowy, czterocylindrowy, pojemność 1596 cm3, napędzany oczywiście na tylne koła, skrzynia pięciobiegowa, tradycyjna w układzie H.
Samochód miał około 165-170 koni mechanicznych mocy i 162 Nm, ważył około 1100 kg, czyli taka tradycyjna, typowa rajdówka z początku lat 70. Natomiast to, że ten samochód osiągał świetne wyniki w trudnych, w ciężkich rajdach, że wygrywał 2 razy rundę WRC rozgrywaną w Afryce, świadczy o tym, że zdecydowanie wyróżniał się wytrzymałością. Następny model to już maszyna z zupełnie innej epoki. Mitsubishi Lancer Evo 3 grupy A. Model sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Jest to pierwszy Lancer ze słynnej linii Evo, który pozwalał na regularną walkę o czołowe pozycje w rajdach WRC. Ten model jest w barwach załogi Tomi Mäkinen jako kierowca i Seppo Harjanne jako pilot. Z rajdu Finlandii z 1996 roku. Oczywiście to zwycięska załoga tego rajdu. Rajd Finlandii, jedna z najsłynniejszych imprez WRC. Rajd bardzo widowiskowy, jeden z najszybszych na świecie, obfitujący w ogromne hopy. Co ciekawe, do roku 1988 w tym rajdzie wygrywali tylko i wyłącznie Finowie. Dopiero w 1989 roku wygrał zawodnik spoza Finlandii, a dopiero w 1990 roku pierwszy raz ten rajd wygrał zawodnik spoza Skandynawii. Tomi Mäkinen oczywiście, jak na fińskiego mistrza przystało, wygrywał ten rajd wielokrotnie, najczęściej za kierownicą samochodów Mitsubishi. W roku 1996 Lancer Evo 3 był już na tyle konkurencyjnym samochodem, że pozwolił Tomiemu Mäkinenowi sięgnąć po pierwszy w jego karierze tytuł mistrza świata kierowców. Pozwalał też na bardzo skuteczną walkę całego teamu Mitsubishi w klasyfikacji producentów, zarówno w roku 1995, jak i w roku 1996 Mitsubishi zajęło drugie miejsce w klasyfikacji zespołów fabrycznych. Samochód ten wygrał w sumie 6 rund WRC. Parametry techniczne podobne jak innych samochodów agrupowych z tych lat, bo przepisy dość precyzyjnie to ustalały. Silnik rzędowy czterocylindrowy, pojemność 1997 cm3, oczywiście turbodoładowany, 6-biegowa skrzynia w układzie H, napęd przenoszony na 4 koła, moc samochodu ograniczona zwężką do 300 koni mechanicznych, moment obrotowy 450 Nm. Samochód ważył zależnie od specyfikacji rajdu, do którego został przygotowany, od 1200 do 1230 kg. I kolejny Mitsubishi ze słynnej linii Lancerów Evo, tym razem Mitsubishi Lancer Evo 6 grupy A. Również sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Jest to samochód w barwach z rajdu Nowej Zelandii z 1999 roku, zwycięskiej załogi, pewnie jak się domyślacie, Tomi Mäkinen za kierownicą i tym razem na miejscu pilota zasiadł Risto Manisenmäki. Lancer Evo 6 to najbardziej zaawansowany A-grupowy samochód, jaki startował w rajdach WRC. Samochód, który bardzo skutecznie potrafił rywalizować z samochodami klasy WRC, a trzeba dodać, że w 1999 roku już wszystkie zespoły fabryczne, za wyjątkiem Mitsubishi, używały samochodów WRC zbudowanych w oparciu o przepisy wprowadzone w 1997 roku. Nowe regulacje techniczne zdecydowanie ułatwiały budowanie szybkich i konkurencyjnych rajdówek, jednak firma Mitsubishi, która ciągle produkowała i sprzedawała seryjne modele Lancera, na bazie których mogła homologować samochody grupy A, nie zdecydowała się na budowę samochodu w specyfikacji WRC. Pozostała wierna grupie A.
wykorzystali regulacje techniczne do absolutnego maksimum i stworzyli zdecydowanie najszybszą i najbardziej skuteczną A-grupową rajdówkę, jaka trafiła na odcinki specjalne. Czas pokazał, że była to słuszna decyzja, bo Lancer Evo 6 dał firmie Mitsubishi 8 triumfów w rajdach WRC, a Tomi Mäkinen w 1999 roku 4. raz z rzędu zdobył tytuł Mistrza Świata. Również w Mistrzostwach Świata Producentów w 1999 roku Mitsubishi zdobyło 3. miejsce i korzystając z tego samochodu oraz jego kolejnej ewolucji, która była nazywana Evo 6,5, wywalczyli 4. miejsce w roku 2000. Parametry tego samochodu podobne do wcześniejszych ewolucji. Oczywiście znalazło się tu wiele ulepszeń w stosunku do poprzednich wersji, które objęły większość podzespołów, a najwięcej zmian zaszło w zawieszeniu i w sposobie umieszczenia zespołu napędowego. Wszystko po to, żeby poprawić rozkład masy i obniżyć środek ciężkości. Pod maską ciągle ten sam silnik oznaczony symbolem 4G63. Pojemność bez zmian 1997 cm3, napęd na 4 koła. Natomiast Lancer Evo 6 dysponował już sekwencyjną 6-biegową skrzynią biegów. Moc cały czas około 300 koni mechanicznych, wymuszona zwężką o średnicy 34 mm, ale dzięki mocno przekonstruowanej turbosprężarce moment obrotowy wzrósł do 520 Nm. Masa samochodu około 1230 kg. Wszystkie 3 dyferencjały, przedni, środkowy i tylny, w tym samochodzie były aktywne i to te zmiany spowodowały, że ten samochód jak równy z równym rywalizował z maszynami WRC. W sprzedaży dostępny jest jeszcze jeden model Mitsubishi w skali 1.24. Jest to Mitsubishi Lancer Evo 6, tym razem grupy N. Model sprzedawany przez argentyński oddział wydawnictwa Salvat. Samochód z rajdu Argentyny 2001 załogi Gabriel Pozzo, Daniel Stilo. To załoga, która wygrała grupę N w tym rajdzie. I braki, których przy marce Mitsubishi niestety jest dosyć sporo. Przede wszystkim Mitsubishi Galant VR4 grupy A. Samochód, który w latach 1988-1992 reprezentował na odcinkach fabryczny team Mitsubishi i aż 6 razy wygrywał rundy WRC. Mitsubishi Lancer Evo 2, pierwsza wersja Lancera Evo, która wygrała rajd zaliczany do WRC w klasyfikacji generalnej. Samochód ten startował w latach 94-95. Mitsubishi Lancer Evo 4. Samochód, który był używany w teamie fabrycznym Mitsubishi w roku 1997 i na początku roku 1998. Tomi Mäkinen zdobył w tym samochodzie 2. tytuł Mistrza Świata. Mitsubishi Lancer Evo 5, który jeździł w WRC w roku 1998 i również zapewnił Mäkinenowi kolejny indywidualny tytuł Mistrza Świata w WRC oraz pozwolił fabrycznemu zespołowi Mitsubishi stanąć na najwyższym stopniu podium WRC w klasyfikacji producentów. Mitsubishi Lancer WRC 2001-2002. Zdecydowanie najmniej udany samochód Mitsubishi WRC. Bardzo awaryjny, trudny w prowadzeniu, a na dodatek mało konkurencyjny w stosunku do reszty samochodów WRC. Poprawiło się to troszkę w latach 2004-2005, kiedy wprowadzono Mitsubishi Lancera WRC 04 i WRC 05. Natomiast ten samochód tylko raz stanął na podium rajdu zaliczonego do WRC. W rajdzie Australii w 2005 roku dokonał tego Harry Rovanpera i niestety Mitsubishi po sezonie 2005 wycofało oficjalny team z Mistrzostw Świata. Brakuje też N-grupowych Lancerów.
które były bardzo popularne w mistrzostwach świata, w mistrzostwach Europy, w wielu mistrzostwach krajowych. Były to Mitsubishi Lancer Evo 9 i jak dotąd ostatnia wyczynowa ewolucja Lancera, Mitsubishi Lancer Evo 10. To już wszystko o modelach Mitsubishi. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym omówię najnowsze, dostępne w skali 1.24 modele Forda. Do zobaczenia.